Cześć wszystkim i witam ponownie na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka jest aspekt czasownika. W języku polskim mamy 3 czasy. Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. I czas przeszły i czas przyszły. W tych dwóch czasach mamy dwa aspekty. Aspekt niedokonany i aspekt dokonany. Zasady używania tych aspektów dla czasu przeszłego i dla czasu przyszłego są takie same. Zaczynamy od przykładów. Na początku 5 zdań z aspektem niedokonanym. Wczoraj cały dzień uczyłem się polskiego. W kwietniu codziennie chodziłem na siłownię. Dzisiaj jeździłem na rowerze 6 godzin. W weekend będę chodzić po górach. W przyszłym roku będę dużo czytać. Możecie zastanowić się, jaka jest zasada, kiedy używamy aspektu niedokonanego. Przechodzimy do aspektu dokonanego. W piątek zrobiłem pyszny obiad. On zadzwonił do mnie wczoraj. Po lekcji poszedłem do babci. Jutro w końcu to zrobię. W sobotę posprzątam dom. Tu tak samo możecie teraz zastanowić się nad niedokonanym i nad dokonanym, kiedy używamy tych dwóch aspektów, a ja przechodzę do wyjaśnienia. I zaczynamy tutaj z aspektem niedokonanym. Aspektu niedokonanego używamy, kiedy mówimy o procesie. Kiedy chcemy powiedzieć, że coś robiliśmy, ale skupiamy się na tym procesie, nie na zakończeniu, nie na wyniku. Na przykład wczoraj sprzątałem dom. Dajemy informację, że sprzątałem dom, ale nie dajemy informacji, że dokończyłem. Nie mówimy o wyniku, o finale. Jutro będę powtarzać do egzaminu z fizyki. Tu tak samo, tutaj czas przyszły. Dajemy informację, że będziemy coś robić. Będzie to proces, ale nie dajemy informacji, czy to skończymy. Czy powtórzymy wszystko. I w aspekcie dokonanym tutaj nie skupiamy się na procesie, a tutaj skupiamy się na zakończeniu aktywności, na finale, na końcu. Wczoraj posprzątałem dom. Jutro powtórzę do egzaminu z fizyki. Tu już mamy informację, że tę aktywność skończyliśmy. Więc często to my decydujemy, jakiego aspektu chcemy użyć, czy chcemy, co jest dla nas najważniejsze, czy chcemy skupić się na procesie, czy to jest ważne, czy na wyniku, na zakończeniu. Następnie aspektu niedokonanego używamy, kiedy robimy coś często, robimy coś z powtarzalnością. Na przykład w zeszłym roku codziennie czytałem książki, albo w przyszłym tygodniu regularnie będę uczyć się włoskiego. Codziennie i tutaj regularnie. I aspektu dokonanego używamy, kiedy zrobiliśmy coś albo zrobimy coś raz. Na przykład w zeszłym roku przeczytałem 5 książek. Albo w przyszłym roku nauczę się włoskiego. Czynności zakończone. I które zrobiliśmy raz. Następnie aspektu niedokonanego używamy, kiedy mówimy, jak długo coś robiliśmy. Na przykład wczoraj 2 godziny oglądałem serial. Mamy 2 godziny, a więc coś trwało przez jakiś czas. Albo dzisiaj rano spacerowałem godzinę po parku. Tak samo tutaj mamy godzinę. Też trwało to przez jakiś czas. Tutaj w przeszłości.
I chciałbym Wam pokazać słowa typowe dla aspektów, które często determinują nam użycie jednego z aspektów. Na przykład w aspekcie niedokonanym, kiedy mówimy o powtarzalności, często to są słowa zawsze, często, zwykle, czasami, od czasu do czasu, rzadko. Kiedy mówimy o długości aktywności, mamy długo, krótko, od do, na przykład od 11 do 13, cały dzień, godzinę, 15 minut itd. I w aspekcie dokonanym mamy na przykład nareszcie, nagle, w końcu albo jeden raz. Raz. I chciałbym Wam pokazać, jak tworzymy formy aspektu dokonanego. Mamy 3 metody. Albo prefiks, albo transformacja w środku czasownika. Mamy też formy nieregularne. O czym musimy pamiętać? To są dla nas nowe słowa, więc powinniśmy się ich uczyć właśnie jako nowych słów. Polecam też, kiedy uczycie się nowego czasownika, próbujcie uczyć się już z formą dokonaną. Będzie na pewno łatwiej później. Ok, i zaczynamy z pierwszą metodą, z prefiksem. Pisać, napisać, czytać, przeczytać, słuchać, posłuchać, robić, zrobić, pić, wypić, myć i umyć. To są oczywiście przykłady. Jest ich dużo więcej. Następnie transformacja w środku wyrazu, w środku czasownika. Kupować, kupić, dawać, dać, ubierać się, ubrać się, otwierać, otworzyć, wracać, wrócić, odpowiadać, odpowiedzieć. I jeszcze mała grupa nieregularnych. Mówić, powiedzieć, brać, wziąć, oglądać, obejrzeć, widzieć, zobaczyć. Jak możecie zauważyć, jak możecie zobaczyć, te wyrazy, ten aspekt dokonany jest kompletnie inny, więc tak jak mówiłem, musimy uczyć się tego na pamięć. I jak zawsze przechodzimy do krótkiej praktyki. Ćwiczenie pierwsze. Tutaj musimy wybrać poprawną formę czasownika. Poprawny aspekt, czy to będzie czasownik w aspekcie niedokonanym, czy w aspekcie dokonanym. Pierwsze zdanie. Moja babcia często pisała napisała listy. Jutro w końcu będę kończyć albo skończę ten projekt. Jak długo uczyłeś się? Nauczyłeś się wczoraj hiszpańskiego. Cały weekend będę odpoczywać. Odpocznę. Poznałem ją 3 lata temu. Jak często będziesz chodzić? Pójdziesz na siłownię. Jak często zadzwoniłaś do rodziny? Wróciłem do domu dzisiaj o 5:00. Wczoraj ona dostała awans. Wczoraj zagrałem w tenisa prawie 3 godziny. Daję Wam chwilę na zastanowienie. Jeśli chcecie zastanowić się dłużej, to zastopujcie film. Ja przechodzę do slajdu z odpowiedziami. I w zdaniu pierwszym moja babcia często pisała listy. Pisała aspekt niedokonany. Dlaczego? Ponieważ mamy słowo często, czyli mamy jakąś regularność. Następnie jutro w końcu skończę ten projekt. Mamy słowo w
końcu. Finally, czyli skupiamy się na finale akcji, na zakończeniu, na wyniku. Zdanie trzecie. Jak długo uczyłeś się wczoraj hiszpańskiego? Aspekt niedokonany, ponieważ mamy jak długo. Długo, czyli ta akcja trwała przez jakiś czas, tutaj w przeszłości. Cały weekend będę odpoczywać. Tu tak samo mamy dłuższą aktywność, cały weekend, jakiś okres. Poznałem ją 3 lata temu. Tutaj aspekt dokonany. Dlaczego? Mamy konkretny czas 3 lata temu i poznałem ją. Poznajemy kogoś raczej w danym momencie. Raz. Jak często będziesz chodzić na siłownię? Jak często, czyli mamy jakąś regularność, powtarzalność, a więc aspekt niedokonany, tutaj w czasie przyszłym. Tak samo w zdaniu 7. Jak często dzwoniłaś do rodziny? Wróciłem do domu dzisiaj o 5. Wróciłem, aspekt dokonany. Jest to krótka czynność, robiliśmy to raz i mówimy o konkretnym terminie, dzisiaj o 5. Wczoraj ona dostała awans. Wczoraj, konkretny termin, dostała awans. Awans dostaje się raczej raz dziennie, a więc aspekt dokonany. I zdanie 10. Wczoraj grałem w tenisa prawie 3 godziny. Tutaj mamy długą czynność. Ta czynność trwała przez jakiś czas, a więc aspekt niedokonany. Mam nadzieję, że poszło Wam bardzo dobrze. Dajcie znać w komentarzach. I mam dla Was jeszcze jedno ćwiczenie. Tutaj Waszym zadaniem jest napisanie formy czasownika w aspekcie dokonanym. Na początku zaczynamy od prefiksów. Robić, jeść, pić, słuchać, jechać. Następnie spotykać, zamykać, wracać, dawać, zapominać. To jest transformacja w środku czasownika. I jeszcze nieregularne. Brać, oglądać, widzieć i mówić. Daję Wam chwilę na zastanowienie i przechodzę do slajdu z odpowiedziami. Robić, zrobić, jeść, zjeść, pić, wypić, słuchać, posłuchać, jechać, pojechać i transformacja. Spotykać, spotkać, zamykać, zamknąć, wracać, wrócić, dawać, dać, zapominać, zapomnieć i jeszcze nieregularne. Brać, wziąć, oglądać, obejrzeć, widzieć, zobaczyć, mówić, powiedzieć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak zawsze zachęcam do wspólnej praktyki. Możecie pisać swoje zdania w czasie przeszłym albo przyszłym w aspekcie dokonanym lub niedokonanym w komentarzach. Bardzo proszę o zostawienie łapek w górę, subskrypcji. Do zobaczenia w następną niedzielę. Cześć!